Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Do świąt już całkiem niedaleko. Jest takie zapotrzebowanie i też taka moja ochota, żeby na ten czas świąteczny, międzyświąteczny i sylwestrowy zrobić jakąś taką kiełbachę, którą można złapać do ręki samą czy z pajdą chleba i przegryzać. Kiełbaska powinna być podsuszana. Taka właśnie, może nie zupełnie sucha, ale ewidentnie podsuszona. No i nie o przepis na to kiełbasę chodzi, bo nie taki jest cel. Dzisiaj chciałbym Was zachęcić, nie pokazać, chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście przepisy tworzyli sami. Na co macie ochotę, tak jak ja. To są wszystko mięska rozmrożone. Poszedłem do zamrażarki. Wybebeszyłem ją, jedną z moich zamrażarek. Zobaczyłem, co tam jest. Podobierałem według pasujących do mojej koncepcji różne kawałki mięsa. I co ja tutaj mam? Mam pół kilograma, może od bazy zaczniemy. 2,5 kg karkówka, to jest baza. Kilogram szynka, 1,5 kg całkiem chudy boczek i pół kilograma jeszcze podgardla. Według mnie składowa tłusta i składowa chuda, skomponowane właściwie. Teraz tak, bazą jest karkówka, mięso o dość charakterystycznym aromacie, dość intensywnym, w związku z czym też kiełbasa powinna być czymś charakterystycznym, intensywnym, doprawiona. No i w grę tutaj mogą wchodzić wszystkie przyprawy, które się stosuje zwykle do kiełbas z dziczyzną, do jakiejś tam myśliwskiej i tym podobne. Można gotowe mieszanki dodawać. Ja to chcę zrobić najprościej. Sól, pieprz i jedna przyprawa. Dam czosnek. W związku z tym możemy to roboczo nazwać kiełbasą czosnkową, aczkolwiek nie jest to żadne odniesienie do jakiejkolwiek kiełbasy czosnkowej na rynku istniejącej. Teraz tak, jak ja ją sobie wyobrażam? Podsuszona, ale nie zupełnie gładka. Chciałbym, żeby tam były drobniejsze i grubsze kawałeczki. W związku z czym karkówkę w całości będę mielił mam przygotowane 3 oczka, 8 w maszynce, 4 i szarpak jeszcze gotowe do użycia. Całą karkówkę jako to bazę i tło zmielę na 8. Boczek podzielę na połowie. Połowę boczku zmielę na najdrobniejszych oczkach, tak samo jak podgardle, a drugą połowę zmielę też na 8 po to, żeby też były takie większe wtrącenia tych tłustych kawałków. Ja chcę je wyraźnie w kiełbasie widzieć. No i to, co najlepsze, szyneczka. Do tego jest szarpak, w całości będzie zmielona na szarpaku. Mam 3 frakcje, potem to wszystko bardzo porządnie wymieszać i po wymieszaniu przyprawiać. Ale do przyprawiania jeszcze powrócę. Teraz muszę to wszystko pokroić i pomielić. Tu jest złe oczko założone, bo 8. Ja zacznę od najdrobniejszych, czyli tych najbardziej tłustych. I też nie chcę, żeby to było zbyt bardzo rozdrobnione. Dlatego oczko 4, a nie najdrobniejsze 2,7. Połowa boczku i całe podgardle na najdrobniejszym. Potem przesiadam się na resztę boczku i na karkówkę na 8 i na koniec szarpak na szynkę. Działam. Mielenie zakończone. Można spokojnie w stosunku co do tej kiełbasy użyć określenia kiełbasa na winie, czyli to, co się pod rękę nawinie.
Oczywiście należy zachować właściwą proporcję mięs chudych do mięs tłustych, bo to wszystko musi się mieć szansę skleić. I też muszą być takie gatunki mięsa, które to sklejenie umożliwią. Czyli samiutką, sama szynka chuda, piękna, wygląda cudownie, ale jeżeli nie będzie miała dodatków innych, to dobrego spoiwa nie stworzy. Przyprawy. Sól zwykła, sól peklująca. Taką i taką dałem. Ale to od Was zależy, czy chcecie sobie to zrobić z zachowaniem różowego kolorku, czy też kolorek może być fajny, swojski, szaro-brązowy, ale bez żadnego dodatku azotanów czy azotynów. Ja dałem pół na pół, czyli minimalizuję, ale nie rezygnuję. Pieprz. Ile tego dałem? 90-95 gramów na tą ilość. Pieprz. Od 2 do 3 łyżek, takich porządnych, czubatych łyżeczek. Od 2 do 3 czubatych łyżeczek na tą ilość mięsa. To też w zależności od tego, jak bardzo pieprznie lubicie. Poziom z kolei czosnku od 1 do 2 ząbków na każdy kilogram mięsa, jeżeli to ma być kiełbasa z wyraźnym aromatem czosnkowym. Według mojego gustu oczywiście. Wy możecie to sobie jakoś tam zaplanować inaczej. Czosnek przycisnę zaraz przez wyciskacz. Wcześniej go jeszcze bardziej rozdrobnię, bo wtedy łatwiej się przyciska. Można go też na przykład w moździerzu utrzeć z solą i taką pastę dorzucić. Czosnek też można dodać jutro, bezpośrednio przed nadziewaniem, bo dzisiaj nadziewał nie będę. Zaraz to wymieszam z przyprawami i składam do lodówki. Nie mam już dzisiaj czasu, bo to już jest późny wieczór. Czas się udać powoli na spoczynek, a jeszcze coś do zrobienia mam po drodze. Jutro cały dzień będę poza domem, wrócę dopiero wieczorem, więc bardzo późnym wieczorem będę nadziewał. Cała doba w lodówce. Jest tutaj sól, jest pieprz, jest też płaska łyżeczka cukru, którą też dodam do tej masy i wyrobię po to, żeby poprawić jeszcze jej smak i żeby się rozpoczęły procesy, które mnie interesują. Dobra, rozdrabniam, przyprawiam, mieszam, chowam do lodówki. Do zobaczenia jutro. Dotarłem bardzo późno wczoraj. Tak późno, że branie się za nadziewanie kiełbasy byłoby już bez sensu. Nieraz życie pisze takie scenariusze, że nam plan dnia trochę zmienia. Ale przygotowałem sobie nadziewarkę, przygotowałem jelita. Dzisiaj tylko mięsko wyrobię. Ocenię, czy jest wystarczająca ilość czosnku. Jeżeli bym uznał, że jeszcze brakuje, że tu się jeszcze zmieści, żeby nie było za bardzo z kolei czosnkowe, to parę ząbków dołożę. Przygotowana, ostudzona woda pomoże mi w uzyskaniu właściwej konsystencji mięsa. Można to zastąpić też bulionem jakimś mięsnym albo kostnym. I nie ma się co obawiać, bo kiełbasy zamierzam podsuszać, więc ja tą wodę bardzo szybko z gotowego produktu już wyprowadzę. Więc porządnie, naprawdę porządnie wyrobić. Nadziewarka napełnić, jelita. Potem co? Jeszcze jest świt, ciemno, zimowo na zewnątrz, więc nie będę tego znosił tak jak planowałem do chłodnej piwnicy, żeby się powoli osadzało. Jeszcze poranny czas i troszeczkę się nie do końca obudziłem, więc planowałem to osuszyć i osadzić w piwnicy, ale w tych warunkach będę to robił w temperaturze pokojowej. Myślę, że zanim wypiję drugą kawkę, zanim zjem śniadanko i nagrzeję wędzarnię, to ona już
obecnie na tyle, żeby ją do gorącej wędzarni włożyć. Zresztą często padają takie pytania i ten temat jest poruszany w rozmowach z pasjonatami, którzy do mnie dzwonią albo piszą. Jest pewne niebezpieczeństwo pomiędzy chłodnym pomieszczeniem, gdzie osuszamy i osadzamy, a gorącym urządzeniem typu wędzarnia. Wiedzą o tym niebezpieczeństwie wszyscy ci, którzy noszą okulary. Jak z chłodnego wejdziecie do ciepłego, to okulary zaraz są zaparowane. To samo może się zdarzyć z kiełbasą. Jeżeli jest osuszana, osadzana w zbyt niskiej temperaturze i przejdzie do pomieszczenia, gdzie jest dużo cieplej i wilgotniej, to może się gwałtownie pokryć takim właśnie szronem, taką wilgocią, nie szronem, jak okulary. I to wymaga ponownego w wędzarni dosuszenia, także uważajcie na to. Susząc w temperaturze pokojowej, przenosząc do cieplejszej wędzarni, raczej nam to nie grozi. Dość gadania, ostatni łyk kawy porannej i czas się brać za pracę. Koniec. Nadziane. Zostało tylko to, co w lejku. Było tego ponad 5 kg. Pojemność nadziewarki 5 kg i tak by się na raz nie zmieściło. Zresztą ja w nadziewarce poziomej wolę do pełna też farszu nie wkładać, dlatego że zdecydowanie łatwiej się nadziewa, kiedy jest jego troszeczkę mniej niż pełna. Dlatego wybierając nadziewarkę poziomą, jakiś tu mi się pęcherzyk powietrza stworzył. O. Wybierając nadziewarkę poziomą, warto ją przewymiarować. Dlatego, że jeżeli jest zupełnie pełno i tłok zaczyna działać, to jest taki newralgiczny punkt, że działają siły, które próbują ją podnieść, taki trójkącik zrobić. Jest to co prawda zabezpieczenie specjalne, właśnie występujące w tego rodzaju nadziewarkach, ale nie ma co go nadwyrężać. O, pięknie. Teraz to, czy my to poskręcamy, czy nie, zależy już od nas. Widzę, że są dwie różne grubości, bo też jest i powód, to były jelita z dwóch różnych paczek, ale to moja domowa norma, a nie jakaś fabryczna. Mi to absolutnie nie przeszkadza. Mogę dokończyć kawę. Zaraz powieszę, jeszcze nakuję wcześniej. Niech się osadzi i wysycha. Ja sobie zrobię drugą kawę, ale po tym jak nadziewarkę opróżnię. W nadziewarce troszeczkę zostało, więc zaraz to mięsko pójdzie na patelnię i będzie śniadanko. A potem rozgrzać wędzarnię, wkładać wędzenie. Wkładam do gorącej wędzarni 60-70 stopni i w takiej temperaturze będę wędził.
Teraz do Was należy wybór. Można się trzymać nawet w niższych temperaturach, a potem tą kiełbasę parzyć. Ja zamierzam tą wędzić potem jeszcze w wyższej temperaturze, czyli podniosę na 85 i podtrzymam pewnie około 40 minut w tej wyższej temperaturze, znaczy od momentu osiągnięcia tej wyższej temperatury. No i potem ciepło, bo ogrzewanie w domu działa, ale jeszcze dodatkowo napalę w kominku, żeby było naprawdę cieplutko. Niedaleko kominka powieszę, żeby od samego początku porządnie i szybko podsychała. Do świąt już niewiele czasu. Film się pewnie po świętach już ukaże, ale takie są realia. Muszę nagrać wcześniej, żeby opublikować później. Wy to możecie dopasować do przyszłych świąt. Na razie. Nadziewarka opróżniona. To resztka, która w nadziewarce była. Zaraz będzie z niej śniadanko. Kiełbaska już wisi i schnie i się osadza. Jelita zasolone zaraz schowam do lodówki. I jeszcze jedna sprawa. Chcecie wiedzieć, jak poznać, czy farsz na kiełbasę jest dobrze dobrany, jeżeli chodzi o składniki i dobrze wyrobione? O tak. Nie ma prawa się oderwać. Jak się nie oderwie, jak się trzyma na dłoni, znaczy się, że składniki dobrze dobrane i bardzo dobrze wyrobione. Jeżeli się nie trzyma, to znaczy się, że trzeba dalej wyrabiać albo kombinować ze składową mięsną. Nie ma lepszego testu. Na razie. To już nie jest kiełbasa podsuszana. To jest kiełbasa sucha. To jest też sposób, jak generalnie z wyrobu wędzonego na gorąco, krótko wędzonego, czyli uważanego za nietrwały bądź krótkotrwały, zrobić produkt, no może nietrwały, bo to miesiącami wisieć nie będzie, bo uschnie na kamień. Ale na pewno zdecydowanie dłużej niż większość tego typu produktów dostępnych w handlu. O, udało się zdjąć. Tak to wygląda. Piękna, prawda? Teraz albo będziemy ją podawać na plasterki pokrojoną na talerzyk, jak ja za chwileczkę wykonam, albo kawałek obciąć do ręki, bułkę w rękę drugą i w drogę, albo w jakichś takich warunkach miejsc sprzyjających, a gdzie zjeść trzeba. Dobrze, zajrzyjmy do środka. Obetnę jakiś kawałeczek. Zapach jest wspaniały. Może żeby było do kamery bardziej widoczne, to zrobię przekoszenie w drugą stronę. Tu będę miał na degustację. A tutaj parę plasterków ukroję. O. Tak to wygląda. Zwarta, ścisła, pachnąca i naprawdę, naprawdę smaczna. Oczywiście możemy sobie tą kiełbasę zdeterminować w inny sposób. Ja tu zrobiłem czosnkiem. Ale generalnie o to chodzi, że kiełbasa domowa to jest produkt bardzo, bardzo prosty. Możemy ją zrobić
z tego, co się nam pod rękę nawinie. Oczywiście zachowując proporcje frakcji lepszego mięsa i frakcji gorszego mięsa z odpowiednim dodatkiem tłuszczu. Przyprawy podstawowe wystarczą i jedna ta, która nada kiełbasie charakter. Tak jak w tym przypadku została zrobiona kiełbasa czosnkowa. Wspaniale smakuje, wybornie pachnie i naprawdę zacnie wygląda. Zapraszam na kolejny odcinek, zapraszam do subskrybowania kanału. Spróbujcie wykonać taką kiełbasę. Smacznego Wam życzę. Oraz wszystkiego najlepszego w nowym roku. Na razie. I na koniec zapraszam wszystkich do mojego sklepu, w którym znajdziecie takie rzeczy jak wędzarnie, jak szynkowary, jak sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów, wiele innych tematycznych rzeczy dla pasjonatów wyrobów domowych oraz tematyczne koszulki i co ważne, żadna z nich nie jest produkowana w ilości większej niż 300 sztuk, więc to są unikaty. Zapraszam serdecznie. Na razie.